Elon wszystkim. Dzisiaj lecimy z update'em giełdy CoinEx oraz tego, co tutaj wydarzyło się w ostatnim czasie. Jak widać, na samym początku mamy już możliwość zdobywania tutaj bonusów, także oni cisną bardzo mocno. Dajemy tutaj tap to join i zobaczymy, co oni tutaj mają do zaoferowania. Oczywiście najwięcej bonusów można zdobyć, będąc tutaj nowym użytkownikiem. Będąc tutaj też aktywnym użytkownikiem, tak jak widzicie tutaj, jeżeli tradowaliście w ostatnie 30 dni powyżej $100, możecie zapisać się na możliwość właśnie tutaj airdropu. No i teraz zobaczymy tutaj. Airdrop starts in 15 godzin. Także tutaj za 15 godzin, jeśli spełniliście warunek, będzie można zapisać się właśnie na airdrop. Taka informacja na sam początek, a nas najbardziej właśnie interesuje tutaj cena tokena, bo to kupiłem sobie, żeby mieć tutaj VIP, no i oczywiście tutaj AMM. Jeżeli chodzi o AMM, jest to funkcja do pasywnego zarabiania tutaj na tej właśnie giełdzie. Ta funkcja znajduje się tutaj w Finance i mamy możliwość właśnie uczestniczenia jako pulę płynności na tej giełdzie i zobaczymy tak naprawdę, ile zarobiliśmy. Ja tutaj od kilku dni nie wchodziłem, więc pewnie też mogę się zdziwić, ile tego w ogóle tutaj jest. Sam jestem ciekawy. Jeżeli chodzi o coiny i pary, które tutaj się znajdują, oczywiście jest dużo meme coinów. Z tym bym bardzo uważał. Ja, jeśli chodzi o mnie, no to wrzuciłem tutaj Kaspę i wrzuciłem jeszcze taki token, który nazywa się CC Coin. Więc tutaj przechodzimy właśnie teraz do tego AMM. Tutaj macie te opcje i możecie przeczytać na ten temat. A jeżeli macie już odpalone jakieś opcje, no to tak jak ja, możecie wtedy przejść tutaj w Assets, no i później idziemy do zakładki AMM. Tutaj powinny znajdować się nasze właśnie pule płynności. No i tak jak widzicie, ja mam dwie, tak jak wspominałem, mam Kaspę na poziomie właśnie 980-990 dolarów, tyle wrzucałem. Oczywiście tutaj trzeba zwracać uwagę na nietrwałą stratę, ponieważ tutaj jeżeli jeden token rośnie i spada, no to zmienia się właśnie wartość tego pula. Drugim tokenem, który właśnie zakupiłem, był ten BC Coin. I tutaj, jak dobrze pamiętam, to wrzucałem go chyba za 200 dolarów, ale jego cena urosła. I teraz zobaczcie, jeżeli chodzi o APY, no to przy Kaspie, czyli dość mało ruchliwym tokenie, czy kryptowalucie, no to mamy tutaj 18,1%, a 7-dniowy jest 18,77%. Jeżeli właśnie chodzi o ten bardziej ruchomy token, no to tutaj mamy, zobaczcie, jeden dzień APY na poziomie 144%, a 7 dni jest na poziomie 102%. Ja w sumie z tych dwóch puli zarobiłem już tutaj $66,22. No i tutaj oczywiście jest jeszcze jakiś kalkulator, ale to ja bym tutaj nie rozliczał tego. Ja chcę znaleźć całą historię. Dokładnie, tutaj po lewej stronie znajduje się historia i mamy coś takiego jak AMM i Income Records. Tutaj jesteśmy w stanie zobaczyć szczegółowo, ile te pule płynności zarobiły nam każdego dnia. Tak jak widzicie, tutaj jeżeli chodzi o zarobki z dnia 22.08, no to BCC Coin przyniósł mi tutaj $1,28. Jeżeli chodzi o Kaspę, no to mamy 47 centów. I jak najedziemy tutaj na tą właśnie dywidendę, no to widzimy, ile tak naprawdę tego BCC Coina otrzymałem i ile otrzymałem Kaspy. Korzystając dzisiaj z okazji, chciałem Wam przedstawić jednego z moich partnerów, którym jest właśnie Zen. Dzięki temu, że podjąłem z nimi współpracę marketingową, mam dla Was kod promocyjny. Kod promocyjny oczywiście brzmi KBZEN, ale to, co daje Wam ten kod, jest fajne. Podczas założenia nowego konta Zen i wpisania tego kodu otrzymujecie
od Zena konto Platinum na 60 dni, gdzie możecie się cieszyć pełną funkcjonalnością tego właśnie rozwiązania. Jeśli chodzi o to, czym jest Zen i w jaki sposób możecie sobie to wykorzystać w życiu codziennym, jak i właśnie w kryptowalutach, no to zapraszam Was na bloga, tu znajdziecie opisane wszystko krok po kroku, jakie zalety właśnie ma konto Zen. Pewnie Zen już znacie i używacie, ale dla osób, które jeszcze nie znają tego rozwiązania, mam właśnie tutaj taką, a nie inną promocję. A teraz już wracamy do materiału. To też jest fajne. Dni wcześniejsze, jak sobie przeanalizujemy, no to się w miarę tutaj ustabilizowało. Jeżeli chodzi o Kaspę, no to ja dostaję około $0,5 dziennie. Jeżeli znowu chodzi o tego BCC Coina, no to tutaj zależy. Na samym początku, no to zaraz Wam tutaj zjadę, zobaczcie, otrzymałem 15 sierpnia dywidendę w wysokości $19. No i tutaj mamy też rozpisane, że to było 3,6 BCC Coina i $9,8. No a tutaj Kaspa, tak jak mówię, 40 centów. Jeszcze później, znaczy dzień wcześniej, 14.08 było $23. Później były 4 wcześniej i tak to się właśnie tutaj rozpoczęło. Jeśli chcemy więcej danych, no to przechodzimy sobie w AMM Records, no i tutaj widzimy całą historię, tak naprawdę ile my środków przeznaczyliśmy na tą pulę płynności. I tak jak widać, ja przeznaczyłem 91 tokenów BCC i 100 USDT, także $200 przeznaczyłem na tą pulę płynności, a 980 przeznaczyłem na tą pulę płynności, z czego po historii widać doskonale, że najwięcej zarobiła ta pula płynności, bo około $50, także wrzuciłem 200, zarobiło 50, a jak popatrzymy właśnie tutaj na konto i na nasze assets, no to mamy tutaj, jak widać, właśnie wartość $301. Jeżeli chodzi o Kaspę, no to tam wrzuciłem 980, no i mamy 979, także tutaj nie ma za dużych ruchów. Tutaj oczywiście, jeżeli też chodzi o tego BCC Coina, no to wartość tego tokena urosła z uwagi na to, że ja kupowałem po $1, a my sobie możemy sprawdzić tutaj na markecie. Mamy market overview, no to tutaj możemy sobie sprawdzić, ile ten token aktualnie kosztuje. Zrobimy sobie BCC, klikamy tutaj, no i znajdziemy wszystkie informacje. Aktualna cena BCC jest $60. Oczywiście tutaj on kosztował też 3,20, więc jeżeli czułeś się usatysfakcjonowany, mógłbyś po prostu to sprzedać i zamknąć tą pulę płynności i na przykład odkupić teraz, ale ja się w takie coś nie bawię. Ja tutaj poświęciłem tylko i wyłącznie $200 na taki token, no i sobie sprawdzam, jak działa właśnie ta opcja AMM. Tak jak widać, tutaj Kaspa mi zarabia zaledwie 18% i mam parę tutaj Kaspa USDT, no ale ja tu wcześniej widziałem, że tam się pojawiło dość więcej, także AMM i tutaj mamy Kaspę z USDC i mamy 380%. Zobaczcie, zaraz tutaj klikniemy i obczaimy, dajemy join i tutaj mamy AMM. No i tak, coś tutaj się dzieje, także my jedynie co możemy zrobić, to ja nie chcę na razie tutaj dorzucać hajsu, bo nie będę teraz tego robić, no to tutaj możemy, zobaczcie, wziąć połowę tej Kaspy, chociaż trzeba dać remove all, więc my zrobimy tak, że damy remove all. Teraz na saldzie powinienem mieć na spocie właśnie tą Kaspę. Mamy USDT i mamy Kaspę. My te USDT zamienimy na USDC. Także dajemy swap i sprawdzimy, czy możemy zamienić to na USDC. No jest. Klikamy. Tutaj mamy $540. Będziemy mieli nawet $1 więcej. Na to wychodzi. Zamieniamy to na USDC. Cyk, cyk, cyk. Dajemy confirm. Mamy processing,
Także czekamy, więc zrobimy parę i pulę płynności z Kaspą, ale teraz na bazie USDC, bo to zarabia trochę więcej. No tutaj trzeba chwilę poczekać. Spot account. Dobra. O, w ogóle to zobaczcie, jak ładnie tutaj wyskoczył mój kod polecający. Możecie sobie zeskanować. No i teraz idziemy z powrotem do Assets, dajemy spot i czekamy, aż będziemy mieli USDC. Mamy USDC. Przechodzimy w Finance, przechodzimy AMM, klikamy tutaj naszą Kaspę, klikamy Join, no i teraz wybieramy tutaj AMM i wybieramy, że chcemy stworzyć takiego pula płynności, także dajemy Add. Mamy maksymalnie 2983 Kaspy i tutaj możemy ulokować $491. No i też tak zrobimy, także dajemy Add i dajemy God. No i teraz jak przejdziemy sobie w AMM, no to powinniśmy już tutaj zobaczyć naszego nowego pula płynności. $981 to jest wartość tego pula płynności i tak jak widzicie tutaj mamy 380% i 77%, więc wygląda to lepiej. Zobaczymy, jak jutro wejdą tutaj zarobki. No i teraz wychodzi na to, że tutaj mam dalej $980, o $1 więcej niż miałem. No a na spocie zostało mi, jak widzicie, tutaj $49 luźne. Więc very nice. To jest to, co zarobiłem. Na to wychodzi. No to teraz te $49 luźne możemy wrzucić w coś innego. Wiecie, na siłę nie ma co tutaj wrzucać. Także to mi się nie podoba. Wiem, że to było gdzieś listowane. Mamy alpakę. Co tutaj jeszcze mamy? Kanto. O, to znam. Jest coś, co bym chciał, żebyśmy na przykład mieli jakieś sensowne z tego zwroty. Czekajcie. AMM Revenue, AMM Risk. To tu wszystko macie opisane, także to jest bardzo dobrze, że tak jest zrobione. Jeżeli klikniemy View More, no to tutaj nie mamy par, ale tutaj właśnie w AMM i w Assets mamy takiego ptaszka. Ja sobie zaznaczyłem i wtedy mi to pokazuje tylko moje pary. Tutaj klikamy oczywiście największy procent. CatDog, Sun, Alpaka, Ore. Co to w ogóle są za wynalazki? Trump, o to akurat znam. Rost, co to WDOG? Ja nie mogę, tu są shitcoiny. Jest coś fajnego takiego, co bym chciał sobie po prostu potrzymać? Nie wiem, może jest USDC do USDT. Też można by tak to ugrać. USDC, no i zobaczcie, jest. Tutaj płacą aż 1%. To jest taka chyba najbezpieczniejsza pula płynności, która właśnie nam zarabia i nie ryzykujemy za dużo. Mamy też token tutaj CET do USDC. No nie ma tych pól do USDC tutaj za dużo. Jest ta Kaspa, ona najwięcej tutaj nam robi. A jeżeli damy USDT, no to oczywiście mamy te wszystkie inne pule płynności. Nie wiem, chyba zostawię sobie te 5 dyszek i się tutaj nie będę decydować. Wolę coś kupić chyba sobie. A z takich mniejszych procent zaraz zobaczymy. 7-dniowe. Co tutaj? No nie podobają mi się takie tokeny. Nic tu takiego nie jest, co trzymam długoterminowo. A najmniej procent co tu płaci? 0,00. No najmniej. To też mamy takie opcje, czyli tutaj za bardzo ruchu nie ma. W ogóle tu też możecie widzieć, gdzie jest jakiś ruch na tych danych tokenach. Dobra, ja nie wrzucam, zostawię sobie hajs zarobione, zainkasowane, także nie ma co tutaj od razu tego reinwestować. Także na spocie mam pięknie tutaj sobie właśnie $49 ekstra. Tutaj też bym mógł wypłacić, no bo jak wchodzimy sobie jeszcze tutaj w ten AMM i tutaj mamy Income Records, no to ja ostatnio troszkę tego pozarabiałem, wiecie, tutaj dziennie, jak chcecie, możecie wchodzić i sobie dedukować to wszystko. No ale to już zależy od Was, bo to trzeba potem całość właśnie wyciągnąć z tej płynności i potem dorzucić z powrotem. AMM Records. Tutaj jest historia, tak jak widzicie. Add liquidity, remove, no i to samo praktycznie dodałem.
No i zobaczymy, ile to będzie zarabiać. Przejdźmy jeszcze do newbie, bo tutaj też Wam chcę jeszcze o tym poinformować. Do 31 sierpnia trwa promocja i tutaj możecie zdobyć nawet $100 w bonusach właśnie na tej giełdzie. Pierwsze $10 to jest cashback voucher. Musicie wziąć pod uwagę, że tutaj musicie wykonywać pewne działania, żeby zdobyć te $10. Ale pierwsze to jest $10 i tutaj dostaniecie $10 voucher za to, że zdeponujecie minimum 30 USDT albo więcej. No i tutaj trzeba oczywiście zdeponować stable lub jakieś inne kryptowaluty. Kolejnym bonusem, który tutaj mamy, no to mamy bonus o wysokości $30. To też jest cashback voucher. No i tutaj należy wykręcić wolumen na spocie na wysokość właśnie minimum $130. To też się przydaje, ponieważ tak jak widzieliście wcześniej, można brać udział w tych airdropach, jeśli mamy przez ostatnie 30 dni wykręcony wolumen na poziomie $100. No i ostatnim takim bonusem jest $60 cashback voucher. Tego vouchera możemy zgarnąć za wygenerowanie aż $4100 na futuresach. No ale kto gra, kto wie, jak działają futuresy, nie jest to trudne. Wystarczy mieć mniejszą kwotę, większą dźwignię, zagrać na krótko, czyli na sprzedaż, zagrać na długo, czyli long. No i później od razu można zamknąć tą transakcję i przez takie właśnie działanie możemy sobie bardzo szybko ten wolumen tutaj zrobić. Tak to wygląda, jeśli chodzi o ten Newbies Exclusive bonus. Jeszcze przejdźmy do VIP-a. Tutaj, jeżeli chodzi o CoinEx VIP, no to ja tutaj, tak jak wiedzieliście wcześniej, jeśli oglądaliście mój film, dajcie znać w komentarzach, no to zakupiłem sobie 2000 sztuk właśnie tego tokena C. No i tutaj mam obecnie poziom VIP 1. Zobaczymy teraz jeszcze, jak cena tego CETA wygląda. Tutaj mamy 0,068, czyli stabilnie tutaj ani rośnie, ani spada, po prostu jest to w miarę stabilnie, chociaż tutaj jak widzimy był taki pik, więc też można tutaj coś pomyśleć. Oczywiście ja nie jestem żadnym doradcą finansowym, ani inwestycyjnym, żeby Wam tutaj polecać, co macie robić. Tak jak już nieraz wspominałem na moich filmach, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i pokazuję Wam, co ja robię i z czego ja prywatnie korzystam. Tutaj, jeżeli chodzi o wyceny tych tokenów, no to możemy jedynie się sugerować, że jeśli cena gdzieś tam w 2018 roku była na poziomie 15 centów, potem w tutaj mamy 2021, no to może ta cena znów tam wybije, ale jak będzie, nikt tego nie wie. Ogólnie giełda bardzo mocno ruszyła z marketingiem i z promocją, więc sam jestem ciekawy, jak bardzo się to właśnie tutaj rozwinie. Dodatkowo oczywiście tutaj macie inne salda, czyli spot, margin, futures, loan, czyli można pożyczać hajs. Ja z tego tutaj jeszcze nie korzystałem, pewnie też zrobię jakiś update lub pokorzystam tutaj z innych opcji. To, co też już wcześniej mówiłem na filmach, no to trzeba pamiętać, że ta giełda ma bardzo tanie wpłaty, jak i wypłaty tutaj. Może nie wpłaty, bo wpłaty to wpłacamy po prostu na saldo, nie ma pobieranych żadnych prowizji, ale jeśli przejdziemy do opcji wypłaty i wybierzemy tutaj Tether, no to mamy, zobaczcie, opcję Tron, tutaj płacimy 2,40, mamy BSC, tutaj płacimy zaledwie 6 centów, później mamy Solanę, to jest 20 centów, mamy Avalanche 14 centów, TON to jest $1, no i Ether, czyli ERC20 Mainnet, to co w sumie czasami się przydaje, ale wypłaty bywają drogie na innych miejscach, jak i oczywiście na blockchainie też bywa to drożej, ponieważ jest gaz wysoki, no to tutaj płacimy $1,90. Z takich jeszcze ciekawostek, no to wiecie, stablecoiny nie zawsze są nam potrzebne, ale jeżeli operujemy na sieci ERC20 i chcemy tutaj podziałać z Etherem,
no to jak wejdziemy sobie na Ether i tutaj byśmy chcieli wypłacić sobie właśnie Ethereum na nasz adres MetaMaska lub innego portfela EVM, no to tutaj opłata wynosi zaledwie 70 centów. Także jest to jedna z najtańszych giełd, którą gdzieś tutaj obserwuję, że można takie wypłaty sobie robić. Także wiecie, jeżeli potrzebujecie tutaj hajs, można wpłacić sobie na przykład stablecoiny, można zamienić i zakupić sobie Ether i ten Ether później wysłać na adres MetaMask, na adres właśnie, którym na przykład działacie pod pewne airdropy. Tak możecie zaoszczędzić trochę na tym właśnie wysyłaniu w jedną lub drugą stronę, a wszędzie jednak biorą za to fee. Chcę Was jeszcze serdecznie zaprosić do zasubskrybowania mojego nowego kanału. Stworzyłem sobie kanał vlogowy, ponieważ dodawałem vlogi na ten kanał główny, ale różnie jest to przyjmowane. Dodaję po prostu często jakieś zajawki. Jeśli chodzi o kanał vlogowy, będę tutaj dodawać dłuższe filmy, jak i shorty, właśnie teraz głównie z Tajlandii i tak jak widać tutaj na przykład mam pierwsze latanie dronem. Można sobie zobaczyć, jak to było. Feel my heart, it's beating. All my body's breathing. It's just you and me. Feel my heart, it's beating. All my body's breathing. It's just you. Jeśli Was interesują tego typu zajawki, to oczywiście zapraszam. Tutaj też mam film ostatni, czyli mój najnowszy vlog, którego dodałem, teraz widzicie, 6 dni temu. No i tu po prostu zwiedzamy Tajlandię. Lecimy na lotnisko. Tajlandii, z uwagi na to, że w Polsce to Dodatkowo tutaj jeszcze zobaczcie, mamy też chyba Chinatown, jak dobrze pamiętam, tak, czyli tutaj testowaliśmy jedzenie na Chinatown. Jeśli Was interesują tego typu rzeczy, no to zapraszam. Vlogi głównie opierają się wokół właśnie takiego chodzenia po różnych marketach, po restauracjach i próbowania jedzenia. Lubię jeść, więc tak to już jest. No i dodatkowo jeszcze zakupiłem sobie drona, więc będą ujęcia z drona. A teraz już lecimy dalej. Tutaj jeszcze możecie sobie sprawdzić oczywiście na bieżąco co jakiś czas właśnie te Airdrop Station. Tak jak widzicie, to się pojawiło ostatnio. Tutaj była nagroda w wysokości $20,000 w cashbackach za trading. Był też airdrop, tak jak widzicie tutaj, Kendu Inu, więc tego myślę z czasem będzie się tutaj pojawiać coraz więcej, więc warto być na czasie. Jeżeli patrzymy na inne promocje, no to jest coś takiego też jak CoinEx Dips. No i tutaj jeżeli chodzi o te Dips, no to jest opcja zakupienia danej kryptowaluty, która jest właśnie tutaj w tej akcji za 50% ceny. Ale oczywiście jest to też bardzo mocno limitowane. Ciekawa propozycja, jest to fajne rozwiązanie dla nowych osób, żeby sobie jakieś kryptowaluty kupili. Nie widziałem też tego na innych giełdach. Oczywiście macie też program referencyjny. Giełda jest w stanie się z Wami podzielić prowizją, ale jeżeli macie te cashback vouchery, no to przez jakiś czas tutaj prowizji nie płacicie. Znajdziecie też tutaj blog, no i dużo więcej innych informacji. Także to by było tyle, jeśli chodzi o update giełdy CoinEx. Jeżeli nie macie jeszcze konta, no to link do założenia tego konta znajdziecie w opisie tego filmu. Jest oczywiście reflink, więc możecie traktować to jako reklamę. Dodatkowo, jeśli macie jakieś pytania, zostawcie to w komentarzach. Jeżeli chcecie bezpośrednio do mnie napisać i coś zapytać, zapraszam do kontaktu przez Telegram. Moja nazwa na Telegramie to jest @Marek505. Widzimy się na kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!